Cześć wszystkim, Rafid z tej strony. Obiecałem sobie jakiś czas temu, że nie będzie żadnych tuningów, ale no, wyszło tak jak zawsze. No i kupiłem takie cudo. Jak widać, przód leciutko trafiony. Do tego zaraz wrócimy. Volkswagen Neos, 10 rok. Oczywiście pojawiła mi się w głowie znowu chora wizja na modyfikację, także prawdopodobnie wleci przód od Sirocco. No co do reszty auta, drzwi mają mały odprysk, raczej nie do uratowania, ale zobaczymy. Tylny błotniczek jest ładny, kilka małych wniotek parkingowych. Jeśli chodzi o tył, to nie będę się tu zbytnio przyglądał, bo standardowo zrobimy polifta, także zderzak i lampy pójdą wkrótce do wymiany. Tylny błotniczek też dość ładny, nie widać żadnych uszczerbków. Styleczko lekko trafione do malowania. Odprysk na plastiku. No i to co najważniejsze, czyli uszkodzenia. No, drzwi mam nadzieję, że nie będą trafione. Zaraz się okaże, jak zdejmę błotnik. Środeczek całkiem ładny. Jest to już polift, więc odejdzie mi sporo zabawy z modułami i innymi pierdołami. Nowy panel klimatyzacji, nowy licznik, nowa kierownica. Chociaż i tak pewnie wszystko standardowo wrzucimy deskę od Sirocco i wszystkie najnowsze modele modułów, paneli i tego wszystkiego, co się da wrzucić. Jak widać, kobieta na pewno jeździła. Auto ma ciekawy wypas. Można powiedzieć, że ma wszystko chyba, co dało się w tym roczniku mieć. No chyba poza modułem Bluetooth, który także będzie dołożony. Z ciekawostek, kiedy go kupowałem, nawet nie wiedziałem, że jest DTC. Inne schóweczki puste, bez żadnych skarbów. Trochę śmieci, standardowe w tych samochodach. Dobra, czas odpalić, wjeżdżamy do garażu i zabieramy się za rozbieranie przodu i zobaczymy, co tam się złego wydarzyło. Auto jest na szczęście na chodzie, silnik ładnie chodzi. Z tego co się przyglądałem wstępnie, to nie ma wielkiej tragedii. Z tej strony leciutko dostał błotnik, ale to i tak nie ma dla nas znaczenia, ponieważ ta część będzie cała wymieniona, żeby wstawić front od Sirocco. Tak samo tutaj widać podbiła maseczka, ale ta część też zostanie wycięta. Zostanie przedłużony słupek A, żeby pasowało do maski Sirocco. No, pod maską troszeczkę Armagedonu. Z tego co wstępnie widać, chłodnice dostały. Podłużnice na szczęście wydają mi się calutkie. No auto się ewidentnie wślizgnęło pod jakiś samochód, ponieważ cały fartuch wygięło w drugą stronę. No żeby to ocenić, to będziemy teraz wszystko demontować, zobaczymy co tam się ciekawego wydarzyło. Zbiorniczek połamana wtyczka, wyrwane kable. Zbiorniczek płynu chłodniczego też dostał. Mocowanie dostało. Łapa silnika zerwana. Mocowanie też dostało od filtra paliwa, będzie trzeba wymienić. Zbiorniczek spryskiwaczy. Wszystkie chłodnice. Tu na pierwszy rzut oka kompresor, a alternator, wszystko jest calutkie. No i tu mamy jedną wtyczkę draśniętą, będzie trzeba wymienić całość. I obudowę filtra. Dobra, zabieramy się za rozbieranie i zobaczymy co ciekawego dalej z tego wyjdzie.
Dobra, zderzak mamy zdjęty. Do niczego nam się nie przyda, więc jedyne co z tym zrobimy, to odzyskamy wszystkie możliwe spinki, śrubeczki i inne rzeczy, które się mogą przydać do późniejszych realizacji. No, halogen dostał. Spryskiwacz dostał. Za dużo nie będzie do uratowania. Rozbieramy szybko zderzak i zabieramy się za resztę rzeczy. Dobra, zderzak ogołocony. Teraz robimy szybki ogar i zabieramy się za resztę auta. Czas pozbyć się lampy, chłodnic, a potem zabierzemy się za pozostałą drobnicę. Z lampą raczej nie będzie większego problemu, z tego co widzę. Jedyne co ją trzyma to wtyczka, zwykle niestety połamana. Lampa się nie zda na wiele, ale będzie można z niej uratować trochę rzeczy. Na pewno moduły są całe, przetwornice są całe. Lampa świeciła, także to się z niej uratujemy za chwilkę. Lecimy dalej z tematem. Dobra, wracamy po małej przerwie. Niestety nie przewidziałem tego, że padnie mi i aparat, i telefon, ale już się podładowałem i możemy działać. No dobra, co tu mamy? Po kolei. Jeśli chodzi o bok, jest dość idealnie. Tutaj nic nie zostało. Przełamanie dopiero mamy w tym miejscu. Cała reszta jest ok. Przede wszystkim podłużnice nieruszone. Tutaj nie ma problemu. Ten element będziemy wymieniać, jak już wcześniej wspomniałem. Dokładnie od tego momentu aż dotąd. Całość z mocowaniami maski. Została łapa silnika. To nie problem, zaraz to wymienimy. Akurat mam taką na stanie. No jak to zrobimy, to silnik powinien wrócić na swoje miejsce i będziemy dalej szukać, co jest do roboty. Podłużnice są całe. Belka też była cała, ale zdjąłem ją, bo i tak będzie zmieniona na belkę z Sirocco. No tak podsumowując, co musimy zrobić? Kilka plasticzków będzie do wymiany. Pod szybie uszkodzone, nie jest to duży koszt, także raczej wymienimy. Teraz tak, z tej strony wtyczki, wszystko jest w miarę ok. Nie widać większych problemów. Tutaj mamy delikatne przytarcie, więc rozizolujemy, przyjrzymy się temu dokładniej. Mocowanie akumulatora standardowo wyrwane od filtra powietrza do wymiany. Na szczęście wszystkie rurki, rureczki są całe. Jedyny minus to oraz brak bagnetu, który jest wyrwany też do zamówienia. Z tej strony jedna zerwana masa. Instalacje są praktycznie całe. Tu widzę jakiś kabelek jeden wyrwany. Temu też się dokładniej przyjrzę już następnego dnia. No i to, co mnie najbardziej interesowało, czyli prawa strona. Na szczęście ta całość się uchowała, nieruszona. Zerwało ją
Można powiedzieć, że w idealnym miejscu. Bo i tak to wszystko wymienimy. No, także nie ma tragedii. Zamawiamy części i działamy. Trochę zabawy z kabelkami. Udało się doprowadzić wszystko do stanu takiego, jak powinno być. Wtyczka, zbiorniczka wróciła. Nowa wtyczka od lampy. Wszystko ponaprawiane, co było niżej do roboty. Z tej strony tak samo wszystkie usterki naprawione. Reszta sprawdzona. Została ostatnia wtyczka, ale tu muszę poczekać, aż przyjdą części, żeby wiedzieć, jaką wtyczkę dobrać. Przy okazji wgrywania softu zobaczyłem jedną ciekawostkę. Myślałem, że nie ma Bluetooth, jednak jest tu coś takiego, co się nazywa Kauftag Fiscon. I mamy też tutaj mikrofonik. Nie jest to oryginalny zestaw Volkswagena, a jednak jest widoczny na FIS-ie i w pełni obsługiwany z FIS-a. I ma też, z tego co widzę, streaming muzyki. Na dzisiaj koniec. Więcej nie da się zrobić. Teraz pozostaje czekać tylko na dodatkowe części. No jak części będą, będziemy składać. W pierwszej kolejności wszystkie podzespoły brakujące, połamane, zniszczone, a potem lecimy już z frontem, zaczynając od pasa przedniego z Sirocco. To będzie koniec pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam to wszystko spodoba. Co tu więcej mówić. Cześć!